kochani, z tej strony Shapi i witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla was film, który wiem, że dość entuzjastycznie przyjęliście ostatnio, kiedy o nim wspominałam w poprzednich filmikach, ponieważ chcę pogadać o moich największych wpadkach cosplayowych. Przyznam, że mam parę takich historii, o których po prostu uwielbiam opowiadać, ponieważ one są tak komiczne i tak głupie, że po prostu trzeba się nimi dzielić. Ale też jak trzeba sobie w ogóle spisywać to, co mogłabym dzisiaj wam właśnie opowiedzieć, to wyszło, że mam tego trochę więcej niż się spodziewałam, więc uznałam, że dzisiaj po prostu pogadam głównie o takich przypałach, które zgotowałam sama sobie, jakby swojemu ciału podczas noszenia strojów, a tego jest też sporo. No, ja nigdy nie twierdziłam, że jestem najostrzejszą kredką w piórniku i nigdy tego nie ukryłam, ale no, te przypadki, które sobie sama tak naprawdę zgotowałam sobie samej, no, są naprawdę głupie i proszę, nie róbcie tego, co ja robiłam. Niech ten filmik po prostu posłuży nam trochę jak taka przestroga pod tytułem no, Shapi zawaliła, to ja tego nie zrobię przynajmniej. Mam tylko nadzieję, że ten filmik zbytnio nie nadszarpnie mojego cudownego imażu Oli, która jest dość ogarnięta, bo nie jestem i stara mi się to w sumie ciągle mi się zdarzają takie akcje, coraz mniej dzięki Bogu, bo się uczę na swoich własnych błędach, ale no nie ukrywam, że takie akcje wśród cosplayerów, młodych, starych, starzem ciągle się zdarzają. Zacznę chyba od mojej ulubionej historii, która jest związana z klejem kropelka, klejem sekundowym, cyjanoakrylowym. Nie ukrywam, że moje dłonie już dawno przeszły ten etap, w którym kropelka cokolwiek im robi. I ja już nawet nie jestem zaskoczona, kiedy sobie, nie wiem, wyleję na palce dużą ilość tego kleju. Mam tylko takie, no dobra, muszę teraz to chyba, kurde, zmyć jakimś mydłem. Więc to jest najgorsze, co się może wydarzyć tak naprawdę moim dłoniom. Ale nie reszcie mojej skóry. Cofnijmy się do pięknych czasów ECG. To było jakieś 5-6 lat temu, kiedy miałam przyjemność reprezentować właśnie mój kraj, Polskę tutaj na arenie międzynarodowej, właśnie na konkursie międzynarodowym. W ogóle mam taki filmik ostatnio nagrałam na temat konkursów. Słuchajcie, klikajcie, oglądajcie, to jest bardzo fajny materiał, w którym zachęcam was do brania udziału w konkursach. I na takim właśnie konkursie miałam przyjemność brać udział i no przyznam, że tam trochę popłynęłam. No i jest taka Ola, słuchajcie, Ola, która nie spała tydzień przed konwentem, bo stres, bo kończenie kostiumu, bo Matko Boska. No i tak to wygląda w takim konkursie, że kiedy jest jakby wasza pora, mniej więcej wiecie, o której godzinie musicie być gotowi, ale kiedy jest taka właśnie wasza pora, przychodzi jakiś helper, ktoś tam od organizacji, no i mówi, słuchajcie, masz tam minutę, ubieraj się, wychodź, zapraszamy do oceny. No ale spoko, miałam dość spory zapas czasu, więc się spokojnie ubierałam w ten mój kostium, słuchajcie, raz, dwa w tą zbrojkę, strasznie niewygodną, ale no sama sobie to sprawiłam, musimy jej trochę jakby temu kostiumowi to wybaczyć, bo był po prostu ładny, ale to jest taka zasada kostiumów, jak jest ładny i jakby duży i fajny, to jest cholernie niewygodny, więc no, słuchajcie, teraz wiecie, jak to wygląda w ogromnych zbrojach. No i ubieram się w ten kostium, wszystko jest spoko, mamy spory zapas czasu, mamy właśnie helpera, wszystko jest fajnie. No i przychodzi taki właśnie helper od Japan Expo, od organizacji i mówi mi, no tutaj Shapi, słuchaj, masz minutę. No to ja wstaję cała gotowa, słuchajcie, no jestem w pełnym kostiumie, pełna gotowość, trzeba wyjść, trzeba się pokazać. Przy okazji nie może nie zwymiotować w krzakach z nerwów, no bo to kurde jest duża sprawa dla mnie, ale myślę sobie, dobra, zrobię to, skończę i będę miała spokój. Więc dobra, wstajemy i już jestem gotowa do wyjścia, po czym czuję taką dziwną bryzę, która jest na moim oku i ta bryza, czy tam po prostu poczułam, że po prostu moja rzęsa stwierdziła, że haha, nara i odleciała na spacer, na podłogę. I ja tak patrzę na tą rzęsę na tej podłodze, patrzę na mojego helpera, helper na mnie. Jest taka konsternacja, która mówi mi, Matko Boska, co ja teraz zrobię? Ogólnie sztuczne rzęsy to jest już dość dla mnie ważna sprawa, ponieważ moje oczy nie są zbyt duże, więc taki makijaż bardzo mi pomaga w ogólnym, wiecie, odbiorze mojej twarzy. I no wyobraźcie sobie tą rzęsę, która właśnie mi odleciała tuż przed najważniejszą rundą jury w moim życiu. I przy okazji nie mogłam znaleźć, ani ja, ani mój helper, nie mogliśmy znaleźć kleju do rzęs, który używałam dosłownie 5 minut wcześniej, czy tam, nie wiem, 15. I no, stoimy w takim po prostu stanie permanentnego rozwalenia i nie wiemy, co mamy zrobić, bo ja muszę wychodzić. I tak, pewnie się już spodziewacie, co zrobiłam. Jedynym przedmiotem, który mógł mi pomóc w tej sytuacji bez wyjścia, była kropelka, która leżała obok. No, przykleiłam sobie rzęsę do oka kropelką. Przepraszam, ja naprawdę wiem, że to, co właśnie zrobiłam wtedy, to nie była najmądrzejsza rzecz na moim życiu. Jedna z najmniej mądrych, jeżeli mogę to tak w sumie stwierdzić. Ale zrobiłam to. Piekło jak cholera i w ogóle ściąganie tego to było na pewno bolesne, ale no nie ukrywam, że się w sumie opłaciło, bo kurde wygrałam. Więc jakoś tak sobie to
mówię, że poświęcenie było tego warte, ale pamiętajcie, nie przyklejajcie sobie rzęs do oka kropelką. Jezu, nie róbcie tego. No to jakby blizny nie miałam, ale no nie było to zbyt mądre i obawiam się, że mogłam sobie zrobić coś poważniejszego. Co w sumie zrobiłam, ale nieumyślnie, dobra, bo to też jest kurde. To nie jest tak, że jestem naprawdę bardzo, bardzo głupia. Tam czasem mam takie akcje, ale nie, to przysięgam wam, że ta akurat akcja była niezamierzona, ponieważ cofnijmy się jeszcze dalej, do jeszcze bardziej zamieszłych czasów, nie wiem kiedy to było, 10 lat temu, jakieś 10. Pojechaliśmy na Słowację z całą ekipą właśnie moich znajomych na konwent anime show bodajże w Bratysławie. Cała wycieczka była naprawdę super, ponieważ miałam tam bardzo fajnych moich znajomych, miałam tam właśnie też Studio Zachora, moich właśnie dobrych znajomych, pojechaliśmy sobie właśnie wszyscy razem z tą ekipą i razem z Natalią wybrałyśmy się właśnie na zakupy do tego słowackiego sklepu, gdzie przy okazji, no beka była niezła, no bo pierwszy raz jak widzicie te wszystkie słowackie nazwy, to chcecie umrzeć ze śmiechu, bo oni naprawdę mają niezły język. I tak sobie wybrałyśmy się na te zakupy i znalazłam w tamtejszym sklepie zestaw kleju do rzęs razem właśnie z rzęsami. Pomyślałam sobie, no kurde, w sumie jeszcze nigdy takich rzęs nie nosiłam, nie zakładałam do cosplayu, w sumie czemu nie, może spróbuję. I następnego dnia uznaliśmy, że tym moim słowackim właśnie wybornym lepidlem, tak się właśnie nazywało ten klej, taki był jego slogan na opakowaniu, próbuję przykleić moje pierwsze rzęsy do oczu na konwent. Rzęsy były bardzo spoko jakości, klej był taki trochę dziwny, no ale okej. Zobaczyłam, że jest koloru czarnego, więc uznałam, no fajnie, moja kreska jest czarna, więc się świetnie właśnie zblenduje, nie będzie widać, no super bosko. No i biorę ten klej, zaczynam go nakładać na rzęsę. Słuchajcie, no pachnie dziwnie, ale myślę sobie, no pierwszy raz używam czegoś takiego, mówię, dobra, no chyba tak musi pachnieć, no co ja zrobię. Więc nałożyłam sobie ten klej, przyklejam do oczu. Ogólnie właśnie pierwsze próby były tragiczne, ale jakoś sobie udałam z pomocą właśnie mojej koleżanki Abelki, która ze mną jechała i bardzo jej dziękuję za pomoc wtedy, bo by mnie uratowała. Okej, zakładam te rzęsy, no i tak powoli czuję, że kurde, Ola piecze. Tak, no trochę mnie piecze to oko, no ale dobra, no chyba tak ma być, no jeżeli te setki Afroamerykanek, które widzę na internetach, które mają kurde takie oczy z tymi rzęsami, potrafią to robić, to ja też potrafię, czemu nie? Dam radę, nie jestem gorsza. No i tak przykleiłam drugą rzęsę, pierwsza jak cholera, ledwo patrzę, ale myślę sobie, nie, to minie, przyzwyczaję się tego wszystkiego, będzie spoko. No i poszłam na ten konwent, słuchajcie, pochodziłam, konkurs, wszystko fajnie, ładnie, piękny strój. Ściągam te rzęsy i boli jeszcze bardziej, więc już czułam, że to chyba nie był najmądrzejsza decyzja mojego życia. W sumie dobrze się złożyło, że ten konwent był dość blisko Polski, ponieważ no jakby zaraz wróciliśmy po konwencie w niedzielę sobie spokojnie do domów. Następnego dnia no wstałam, moje oko już nie chciało się otworzyć, skończyłam u lekarza z zapaleniem spojówki. I tak stwierdziłam, że wezmę ten klej ze sobą, słuchajcie, do tego lekarza i pokażę mu, czym sobie tak naprawdę zrobiłam tą krzywdę. I słuchajcie, czegoś dowiedziałam, co mi lekarz powiedział patrząc w ogóle na opakowanie, czego nie pomyślałam zrobić samodzielnie przed nałożeniem tego kleju, no ale nie, jak wspomniałam, nie byłam najostrzejszą kredką w piórniku. Ten klej miał w sobie cyjanoakryd. Czyli tak jak mówiłam wcześniej, kropelkę! Mistakes were made, kłopoty, porażki zostały uczynione. Lekcja była jedna, klej wrzuciłam od razu i miałam dość sporą awersję do noszenia sztucznych rzęs przez dłuższą chwilę tak naprawdę, dopiero jakieś parę lat temu do tego wróciłam, ale no przyznam, że to nie było najmądrzejsze z mojej strony i nigdy więcej takich niesprawdzonych produktów przy moich oczach, przy mojej właśnie skórze. Nie! W sumie teraz sobie przypomniałam jeszcze jedną historię z kropelką, która mogę streścić bardzo, bardzo szybko, która była bardzo podobna do tego, co zrobiłam na ECG, czyli moment, w którym muszę wyjść już na konkurs, a coś się sypie. I słuchajcie, na Lowie w 2014 roku miałam kostium, który ubierałam do eliminacji międzynarodowych właśnie na Eurocosplay, więc też duży deal, słuchajcie, ważna sprawa, duży kostium. Ten kostium był ogólnie ogromny i ja w ogóle nie wiem, co ja sobie robiłam, że go zrobiłam, ale no, był fajny, ale był strasznie ciężki do noszenia. I wymyśliłam sobie na prezentacji, że ten kostium będzie miał takie, wiecie, podświetlane, czerwone LEDy jak oczy w odpowiednim momencie właśnie prezentacji. Efekt super. W ogóle filmiki może wam gdzieś tu wkleję, gdzieś może poszukam i pokażę wam właśnie, jak to wyglądało na scenie. W ogóle śmieszne były komentarze, jak słyszałam nagranie spod sceny, jak ktoś mówił, że no, tego to by się przestraszył, więc byłam taka, wow, wyszło mi.
Tylko że no powiem wam szczerze, że cena tego występu była dość wysoka, ponieważ nabawiłam się blizn na całe życie na mojej skroni, gdyż okazało się, że klej, którym przykleiłam sobie, klej do ciała, który przykleiłam sobie właśnie te LEDy do skóry tu pod peruką, żeby właśnie one mogły się fajnie koło moich oczu zatrzymać i były ciągle jako właśnie czerwone oczy, puścił tuż przed wejściem na scenę. Słuchajcie, jedna osoba była przede mną, właśnie występowała, a mi ten klej puścił. Jezus Maria, no koniec, no RIP, no cały najfajniejszy efekt WoW w tej prezentacji pójdzie do kosza. Więc co zrobiła Ola? Znamy odpowiedź. Przykleiła kropelką. No ja nie mam nic więcej do dodania. Słuchajcie, nie będę się wybielać, ale też nie będę ukrywać, że te sytuacje były dość poważne. No słuchajcie, no to były naprawdę ważne momenty dla mnie, jednak te konkursy były bardzo dla mnie cenne, więc no jakby nie ukrywam, że zrobiłam to, bo trzeba było to zrobić, ale jeżeli macie taką sytuację, słuchajcie, błagam was, najpierw szukajcie kleju do rzęs, kleju do paznokci chociaż tam też nie jest do końca spoko, lepiej do rzęs. Są specjalne taśmy do skóry, takie typowo na przykład do opatrunków, czy sobie układania właśnie mniej więcej skóry twarzy do modelowania. To naprawdę można wykorzystywać. Kropelka nie jest do skóry. Kropelka jest do pianki, do metalu, do nie wiem, do jakichś innych, nie wiem, tworzyw, ale nie do skóry, więc nie bądźcie tacy głupi jak Ola, nie róbcie tego. Proszę was. Następna historia jest naprawdę traumatyczna dla mnie i przyznam się wam szczerze, że po tym, co ja wtedy odwaliłam, nigdy więcej czegoś takiego nie zrobię i bardzo, bardzo tego pilnuję. Ponieważ, no nie będę spoilerować, powiem od początku, stworzyłam taki fajny kostium, w którym miałam bardzo, bardzo ciężką perukę. To była peruka na Dryad Soraka, którą wam dzisiaj tutaj wkleję i pokażę. Ten kostium i ta peruka była ogólnie takim moim pierwszym podejściem do dużych peruk, do jakichś specjalnych stylizacji. Byłam z siebie strasznie dumna, że mi to wyszło. I naprawdę ciągle uważam, że ta peruka jest fajna i bardzo chętnie je robię właśnie na jakieś zlecenia czy zamówienia na internecie. Więc jak chcecie taką perukę, to polecam. Chyba gdzieś mam tu jakiś filmik, jak tą perukę robiłam. Bardzo stary filmik, ale jest, więc gdzieś wam tutaj podlinkuję, możecie zobaczyć, jak ta peruka wyglądała. No ale do czego zmierzam? Takie peruki są bardzo, bardzo ciężkie. I żeby takie peruki założyć na swoją głowę, musimy mieć naprawdę jakiś punkt zaczepienia, coś, co nam po prostu tą perukę połączy z naszymi włosami, z naszą głową, tak że ona po prostu nie spadnie podczas noszenia. Z tą peruką próbowałam naprawdę wszystkiego. Słuchajcie, wsówek, jakiegoś właśnie bardzo mocnego spinania tej peruki, tymi gumkami, które regulują ciasność siatki. Robiłam naprawdę wszystko, żeby ta peruka się trzymała. Nie było takiej opcji. Więc spadłam na pomysł, który w tym momencie teraz wykorzystuję tak naprawdę w większości moich peruk, ale nie aż tak ciężkich i nie w takim układzie, ponieważ wszyłam sobie grzeby, taki plastikowy grzebek właśnie do włosów, na czubku tej peruki, w tym miejscu mniej więcej, gdzie on po prostu jakby trzymał perukę z moimi włosami. Kiedy ten grzebek zakładałam z peruką, wsuwając go w moje włosy, to on się naprawdę świetnie trzymał. Było to bardzo niekomfortowe, ponieważ no, czułam ten ucisk na moje włosy, że to wszystko ciągnęło do tyłu, ale faktem peruka trzymała się zarąbiście, więc no, po prostu ja byłam się bardzo dumna. No i z takim właśnie wynalazkiem pojechałam sobie na konwent do Portugalii. No i w mojej soracy przebiegałam sobie fajnie przez cały konwent, słuchajcie, no peruka robiła szał, wszyscy byli wow, ale fajna peruka, ja mówię, wiem, zrobiłam sama, wiecie o co chodzi. No i na koniec dnia, po tym całym noszeniu peruki, naprawdę bardzo, bardzo bolała mnie już tak skóra głowy. No i przyznam, że gdy ściągnęłam tą perukę, to czułam tam na miejscu, tam gdzie był grzebek, takie mrowienie, jakby nie dochodziła mi tam krew przez dłuższy czas. Wiecie jak to jest, kiedy macie jedną rękę nad sobą na łóżku i ta ręka po prostu odejdzie z niej krew i wy się budzicie i ta wasza ręka robi to tak, to myślę, że mogło być porównywalne do mojej skóry głowy w tym jednym miejscu. Oczywiście nie było to aż tak, no ale dobra, wiecie o co chodzi. I po jakimś tam rozmasowaniu powoli czułam, że no nie jest tak źle, spoko, ta krew wraca, więc zaraz mi wszystko będzie okej. No i przez parę następnych dni ta skóra mnie pobolewała, ale no słuchajcie, no nie było tragedii, nie no, zdarza się, no zrobiłam głupotę, ale fajnie wyglądałam, więc się cieszyłam. Oja naiwna. I po tym cudownym wyjeździe wróciłam do Polski, żeby dowiedzieć się, zobaczyć, poczuć, że tracę włosy. Okej. I jak możecie się spodziewać, w tym miejscu, gdzie miałam właśnie ten grzebek, wypadły mi włosy plackiem. W tym miejscu, słuchajcie, mniej więcej tutaj, miałam taki placek bez włosów, który mi wypadł. No po prostu
super. No ja w tym czasie, przyznam się wam szczerze, że to był jakby początek mojej kariery gościowania, więc ja naprawdę jeździłam sporo po konwentach i miałam ten placek tej łysej głowy właśnie na czubku właśnie mojej głowy, więc no to była tragedia. Po prostu dzięki Bogu zostawiałam sobie tą grzywkę. Moja grzywka była dzięki Bogu nietchnięta, więc jakby grzywką zaczesywałam trochę ten placek, więc on jakby nie był aż tak widoczny, ale tak naprawdę przez dobre pół roku, bo naprawdę te włosy nie zostałem aż tak szybko, słuchajcie, od łysości, że tak powiem, od zera. Przez dobre pół roku chodziłam z łysym plackiem na łbie, no po prostu wow, nie? Gdyby ktoś to zauważył, to ja po prostu bym nie wiedziała, jak się mam wytłumaczyć, więc no zaczesywałam te włosy, nosiłam je w kucykach, nosiłam jakoś tak. Dzięki Bogu w tym okresie czasu miałam dość krótkie włosy, takie dość naprawdę bardzo krótko ścięte, więc jakby te włosy dość szybko się zblendowały, nie było tego aż tak widać, kiedy mi odrosły, ale no... Przyznam się wam, że to był naprawdę hardkorowy okres i to była tak mocna nauczka dla mnie, żeby nigdy więcej takich rzeczy nie robić. Ja wiem, że będzie na strasznego głupka w tym filmie, ja wiem, ale proszę, zrozumcie, że to były błędy młodości, które pewnie jeszcze 100 razy popełnię, ale no, zdarzyło się, już się nauczyłam i mam dla was kolejny taki błąd, który tak naprawdę nie był niczym błędem, bo nikt z nas się nie spodziewał, że tak to się skończy, ale no tak wyszło i no było dość śmiesznie do czasu. Słuchajcie, mój kostium Azira. Znaczy, wiecie co, ja ogólnie nie wiem, co było w mojej głowie, co powiedziało mi takim głosem właśnie z zaświatów: Ola, zrób cosplay gołębia i pójdź z nim na IM. A ja pomyślałam sobie, dobrze, zrobię cosplay gołębia i założę sobie chleb na szyję i będę jednym z braci gołębi w Krakowie. No tak, a czyli wiecie, ja nie żałuję tego stroju, bo ogólnie był strasznie fajny i był takim sporym wyzwaniem dla mnie, zwłaszcza, że nauczyłam się, że stroje monstrów, potworków nie są dla mnie, jednak zostaję przy moich zbrojkach i ładnych dziewczynkach, ale cóż, uczyniłam go. No i w duchu memiarstwa, ponieważ ja w serduszku jestem lordem i po prostu nie potrafię żyć bez śmiesznych rzeczy, uznałam z moim kumplem Dechnem, że po prostu zrobimy taki śmieszny myk do mojego Azira, skoro jestem w masce, skoro niezbyt mogę mówić. Co zrobimy? Słuchajcie, głośniki z MP3, na której nagramy albo kwestie Azira, takie po prostu, żeby było, że tutaj sobie mówię głosem Emperora, albo Darude Sandstorm, kiedy będę chciała odpalić spontaniczną imprezę na Jemie. I no tak uczyniliśmy. Ja ciągle uważam, że ten głośnik to był jeden z najlepszych rzeczy, które zrobiłam w ogóle w kostiumie. To był po prostu, no, to było tak śmieszne i tak abstrakcyjne, że no chyba tylko wtedy mogłam na to wpaść, tak naprawdę, tylko z Azirem i tylko w tym momencie mojego życia. Więc tak właśnie zrobiliśmy. I te głośniczki zamontowaliśmy tutaj właśnie w jakby przedniej części mojego chestpiece'u tutaj właśnie na Azirze, zakrytego właśnie jakąś taką szmatką i wszystkie kabelki były schowane tutaj w moim biustonoszu, więc jakby nie było tego nic widać, a ja przy okazji mogłam sobie spokojnie jakby włączać jakieś śmieszne właśnie, tutaj chodziłam sobie poduszkiem, włączałam, przy czym zaczęłam czuć, że ten kostium, jakby ten element tych głośników, który zaczyna mnie jakby trochę uwierać w tą skórę. Czułam, że trochę to jest nieprzyjemne, coś mi tam swędzi, ale myślałam, no dobra, może nie wiem, ewentualnie spociłam się czy coś i tam, no słuchajcie, no życie, no zdarza się. No i tak sobie chodziłam z tym głośnikiem, po czym nagle odkryłam, że to już nie jest swędzenie, tylko pieczenie, a potem ból. O co chodzi? No i słuchajcie, była szybka akcja, halo 0700 Techno, słuchaj, coś się stało z kabelkami, chyba sobie robię bubę. Więc szybko podrapaliśmy do szatni, gdzie właśnie ściągnęłam z siebie ten hełm, te paluszki, mogłam w końcu wyciągnąć to oprzyrządowanie moje głośnikowe z mojego tutaj chestpiece'u i tak się okazało, że słuchajcie, tak bardzo byłam spocona w tym kostiumie, ponieważ no był ciężki, no to był naprawdę ciężki kostium i kabelki musiały w którymś miejscu być nie do końca zaizolowane, gdzieś musiało to przepuścić, że miałam spięcie, które zrobiło mi tak potworne poparzenie na biuście. Ja jestem strasznie szczęśliwa, że nie zostawiło naprawdę blizny, bo to była po prostu taki ogromny bąbel na moim biuście, słuchajcie, jakbyście wzięli i poparzyli się, nie wiem, gorącym klejem albo czymś podobnym. I no ja po prostu miałam taką ogromną bubę na tym cycku, no co mam wam powiedzieć, no jakie to jest upokarzające. No tak, Ola, bo tam sobie jeszcze krzywdy nie zrobiłaś, więc tak musiałam uczynić. Myślę, że wszyscy już wiemy, jaki jest pattern mojego zachowania. Kiedy jest konkurs, to ja sobie robię krzywdę i no tam był konkurs, więc stwierdziłam, że co mi tam, sparzony cycek, zakładam strój znowu i idę na konkurs. I tak zrobiłam. Wiecie co, ja nie będę teraz robić z siebie takiej naprawdę praworządnej Oli, nie powiem wam, że kurde, o nie, to było straszne. No,
jak cholera, nie? Ale z drugiej strony, kurde, no nie żałuję, no bawiłam się świetnie, no miałam ten problem później przez parę dni właśnie z moją raną, ale no jakoś to się szybko wygoiło. Nauczyłam się właśnie, żeby nigdy więcej takich rzeczy nie robić, więc miałam nauczkę na przyszłość i dla was również mam nadzieję, że ona będzie. Z takich innych ciekawostek, które mogłabym dość szybko podsumować, było na przykład zakładanie 12-centymetrowych szpilek na Gamescom do pracy. Tak, Ola, nie byłaś zbyt mądrym człowiekiem w tych czasach. No bo wiecie, Gamescom trwa 5 dni, bo tak 10 godzin na tym stoisku i szpilki mają to do siebie, że nie są wygodne, a w ogóle chińskie szpilki, nowe szpilki, jeszcze nieroznoszone szpilki na takiej wysokiej platformie mają to do siebie, że są bardzo niewygodne. Bardzo niewygodne i no niestety po 3. dniu ja już płakałam, a w 5. dzień z Rimikę, którą właśnie pracowałam razem w Sandy Grafii, to po prostu chodziłyśmy już boso. Po prostu miałyśmy dość, chodziłyśmy boso, bo już stwierdziłyśmy, że nie jesteśmy w stanie znieść więcej tych szpilek, więc to była właśnie taka nauczka dla mnie na przyszłość, do pracy właśnie na konwenty, gdziekolwiek. Szpilki są ładne na zdjęcia, na konwenty, do pracy. Nie, mam to w dupie, co ludzie pomyślą o tym, czy mam krótkie nogi, czy nie wiem, jestem za niska. Whatever, nie zakładam więcej tak wysokich szpilek po prostu do roboty i na takie konwenty zawsze mam półpłaskie albo właśnie płaskie obuwie i tak sobie właśnie chodzę. Ewentualnie spoko historią może być na przykład to, jak na mojej pierwszej sesji zimowej ze studiem Zachora, którzy również nie byli zbyt szczęśliwi, jak wróciliśmy z tej sesji, ale no myślę, że wszyscy byliśmy dość narwani i nie przemyśleliśmy różnych rzeczy. To był moment, w którym właśnie przyjechałam do nich na zimę, na właśnie tak po prostu sobie posiedzieć, chyba to nawet był Sylwester chyba jakiś, gdzie przyjechałam na Sylwestra i przy okazji mieliśmy właśnie pomysł zrobić jakieś zdjęcia i zabrałam ze sobą mój kostium Zeldy. Ja słuchajcie, w dawnych czasach zrobiłam bardzo fajny kostium właśnie z Zeldy, w ogóle z moimi własnymi włosami, to były moje prawdziwe włosy, miałam tak długie włosy kiedyś w takim kolorze i w tym kostiumie stwierdziliśmy, że pójdziemy do parku robić zdjęcia. Tylko że to była bardzo mroźna zima. To nie były czasy jak teraz, że po prostu nie ma śniegu przez cały rok. Tylko faktycznie był śnieg, było zimno i naprawdę nam się przydarzył taki moment, w którym było naprawdę zimno. I nie jestem pewna, ile to było dokładnie stopni, ale myślę, że odczuwalnie to było jakieś -10, -12. Naprawdę było strasznie zimno i my słuchajcie, ja w tym kostiumie, jak naprawdę niezbyt ciepłym, oni w ogóle też już palce od aparatu poodmarzane, dreptamy po tym parku, robimy te zdjęcia, moja mina mówiła wszystko, moja mina mówiła weźcie mnie stąd, umieram i naprawdę było tak kurde źle, to była tak zła sesja. Nie wiem, czy wyszło nam może jedno zdjęcie z tej sesji tak naprawdę, czy może nawet 0 zdjęć, nawet nie pamiętam, muszę zobaczyć w folderze, ale naprawdę było hardkorowo. I myślę, że cała nasza ekipa właśnie, cała nasza 4 stwierdziła po tym wyjściu, że nigdy więcej nie robimy sesji w takich warunkach. Po prostu to nie ma sensu, po pierwsze zdjęcia nie wychodzą, my się tylko męczymy i przy okazji możemy stracić palce, więc nie, nara. No, to było dość sporo przypałów, a wam powiem szczerze, że mam ich więcej, bo jak już wiemy wszyscy, nie jestem zbyt mądrym człowiekiem i mam więcej takich historii dla was, co jest w sumie dobrym kontentem na filmiki, ale złym kontentem na moje życie. Nie można mieć wszystkiego. Mam nadzieję, że was chociaż trochę rozśmieszyłam przynajmniej tym filmikiem mojego tragicznego życia i trochę lekcji z tego wyniesiemy, żeby takich akcji po prostu nie ponawiać w waszych cosplayowych przygodach i no po prostu było dla was dość przyjemnie mnie posłuchać dzisiaj. Jeżeli macie jakieś swoje przypały cosplayowe, to proszę, podzielcie się nimi dalej w komentarzach, napiszcie mi, co zrobiliście, żebym nie czuła się aż tak kretyńsko, jak czuję się teraz. Więc sobie to wszystko przypomniałam, tak naprawdę w skondensowanym okresie czasu, więc no spoko. Więc koniecznie dajcie znać, co wy odwaliliście. Wielkie dzięki za dzisiaj. Zapraszam was serdecznie do podobania mojego Instagrama, jeżeli macie ochotę na więcej takich przypołowych historii od Oli, ponieważ na storiesach dzieją się naprawdę czasem śmieszne rzeczy, jeżeli chodzi o mnie. I tak również polecam wam inne moje filmiki, jak na przykład tutoriale, poradniki, vlogi, czy jakieś storytimesy, jak dzisiaj. Ewentualnie to będzie subskrypcja mojego kanału, a tu możecie być moimi patronami na patronite.pl. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo, ponieważ nowe filmiki wrzucam co środę, więc zapraszam was serdecznie. Już w kolejnym tygodniu sprawdźcie koniecznie, czy jest coś nowego na kanale, ewentualnie subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Więc dzięki i jeszcze raz, pa! Buźka!